guys, travel with me on my channel. W październiku 2025 roku, będąc w Italii, mieliśmy okazję pozwiedzać cudowne miasteczko, które nazywa się Reggio i mieści się w Kalabrii. Reggio Calabria to jedno z najstarszych miast we Włoszech i jednocześnie jedno z najbardziej niedocenianych miejsc całego kraju. Leży na samym czubku włoskiego buta nad cieśniną messyńską, zaledwie kilka kilometrów od Sycylii. W pogodny dzień mieszkańcy mogą patrzeć przez morze na domy i wzgórza Messyny, a czasami odległość wydaje się tak niewielka, jakby oba miasta były częścią jednego wybrzeża. Choć wielu turystów przybywających do Włoch skupia się na Rzymie, Wenecji, Florencji czy Neapolu, Reggio Calabria skrywa historię liczącą niemal 3000 lat. To miasto było świadkiem rozkwitu starożytnej Grecji, podbojów rzymskich, najazdów arabskich, panowania Normanów, trzęsień ziemi i odbudowy. Dziś łączy w sobie niezwykłe dziedzictwo historyczne z atmosferą spokojnego śródziemnomorskiego miasta. Historia Reggio Calabria rozpoczyna się od około VIII wieku przed naszą erą. Greccy osadnicy z Chalkis założyli tutaj kolonię o nazwie Region. Miasto szybko stało się jednym z najważniejszych ośrodków tzw. Wielkiej Grecji, czyli Magna Grecia, obszaru południowych Włoch skolonizowanego przez Greków. Położenie było idealne. Cieśnina messyńska od wieków stanowiła jeden z najważniejszych szlaków morskich Morza Śródziemnego. Statki przepływające pomiędzy Morzem Jońskim a Tyreńskim musiały pokonywać właśnie ten wąski przesmyk. Kontrola nad nim dawała ogromne korzyści handlowe i strategiczne. W czasach starożytnych okolice cieśniny były owiane legendami. To tutaj Homer umieścił słynne potwory Scylę i Charybdę, które według Odysei zagrażały żeglarzom przepływającym przez niebezpieczne wody. Do dziś mieszkańcy regionu chętnie opowiadają historie związane z tymi mitami. Region rozwijało się bardzo szybko. Powstawały świątynie, porty, warsztaty rzemieślnicze i budowle publiczne. Miasto należało do najbogatszych greckich kolonii południowej Italii. W V wieku przed naszą erą przeżywało okres największego rozkwitu. Nie zawsze jednak było spokojnie. Rywalizacja pomiędzy greckimi miastami była zacięta. W 387 roku przed naszą erą Region zostało zdobyte przez Dionizusza I z Syrakus. Miasto doznało ogromnych zniszczeń i przez pewien czas utraciło swoje znaczenie. Później nadeszła epoka rzymska. W III wieku przed naszą erą miasto znalazło się pod kontrolą Rzymu. Jako regium zachowało istotną rolę handlową i wojskową. Port nadal był ważnym punktem komunikacyjnym pomiędzy Półwyspem Apenińskim a Sycylią. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Reggio przechodziło z rąk do rąk. Władali nim Wyzygoci, Ostrogoci, Bizantyjczycy i Arabowie. Każda z tych kultur pozostawiła po sobie ślady widoczne do dziś w lokalnych tradycjach, języku oraz kuchni. W XI wieku miasto zostało zdobyte przez Normanów pod wodzą Roberta Guiscarda i weszło w skład Królestwa Sycylii. Jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii miasta było trzęsienie ziemi z 1908 roku. Katastrofa nawiedziła zarówno Reggio Calabria, jak i sycylijską Messynę. Było to jedno z najtragiczniejszych trzęsień ziemi w historii Europy. W ciągu kilku chwil ogromna część zabudowy została zniszczona, a tysiące ludzi straciło życie. Po wstrząsach pojawiło się także tsunami. Wiele historycznych budynków bezpowrotnie zniknęło z krajobrazu miasta.
Dzisiejsze Reggio Calabria jest w dużej mierze efektem odbudowy przeprowadzonej po tej katastrofie. Szerokie ulice i bardziej nowoczesny układ urbanistyczny odróżniają je od wielu innych historycznych włoskich miast. Jednak największym skarbem Reggio Calabria nie są budynki ani plaże, lecz dwa niezwykłe posągi znane jako brązy z Rias. Są one symbolem miasta i jednymi z najcenniejszych dzieł sztuki starożytnej na świecie. Historia ich odkrycia brzmi niemal jak scenariusz filmu przygodowego. W sierpniu 1972 roku amator nurkowania Stefano Mariottini zauważył coś pod wodą. Coś, co początkowo przypominało ludzkie ramię. Okazało się, że natrafił na dwa niemal doskonale zachowane greckie posągi z brązu, spoczywające na dnie Morza Jońskiego. Rzeźby powstały około V wieku przed naszą erą. Przedstawiają dwóch wojowników o imponującej posturze. Każdy z nich ma niemal 2 metry wysokości. Niezwykłe jest bogactwo detali. Widoczne żyły, mięśnie, brody, a nawet oczy wykonane z kalcytu i szkła. Usta oraz niektóre elementy anatomiczne wykonano z miedzi i srebra. Do dziś naukowcy nie są pewni, kogo dokładnie przedstawiają te posągi. Istnieje wiele teorii. Mogą być herosami, bogami, wojownikami albo postaciami z greckiej mitologii. Tajemnica ich pochodzenia tylko zwiększa fascynację tymi dziełami. Właśnie na nie patrzymy w tej chwili. Brązy z Rias można oglądać w Narodowym Muzeum Archeologicznym Reggio Calabria. Muzeum to należy do najważniejszych placówek archeologicznych we Włoszech i prezentuje bogate dziedzictwo Magna Graecia. W jego zbiorach znajdują się tysiące eksponatów związanych z grecką obecnością w południowej Italii. Wielu odwiedzających twierdzi, że już samo zobaczenie brązów z Rias jest wystarczającym powodem, aby przyjechać do Reggio Calabria. Niektórzy historycy sztuki uznają je za jedne z najlepiej zachowanych greckich rzeźb z brązu na całym świecie. Jednak miasto ma do zaoferowania znacznie więcej. Jednym z najbardziej znanych miejsc jest nadmorska promenada Lungomare Falcomata. Nazywana bywa najpiękniejszym kilometrem Włoch. Spacerując nią można podziwiać palmy, egzotyczne rośliny, widok na Sycylię oraz majestatyczny stożek wulkanu Etna, który przy dobrej pogodzie wyraźnie rysuje się na horyzoncie. To właśnie tutaj najlepiej można poczuć atmosferę południowych Włoch. Mieszkańcy spotykają się wieczorami na spacerach, dzieci bawią się przy fontannach, a kawiarnie i restauracje wypełniają się rozmowami. Życie płynie spokojniej niż w wielkich metropoliach północy. Spacerując po centrum, warto odwiedzić również Corso Garibaldi, główną ulicę handlową miasta. To miejsce pełne sklepów, kawiarni i zabytkowych budynków. Stanowi serce współczesnego Reggio Calabria i ulubione miejsce spotkań mieszkańców. Nad miastem góruje także Zamek Aragoński. Choć jego obecny wygląd jest wynikiem wielu przebudów, przypomina o średniowiecznej historii regionu i czasach, gdy Reggio musiało bronić się przed najazdami z morza. Z murów zamku rozciągają się piękne widoki na okolicę oraz cieśninę messyńską. Reggio Calabria to również brama do Aspromonte, górskiego regionu pełnego lasów, kanionów i tradycyjnych wiosek. Wystarczy krótka podróż samochodem, aby znaleźć się w zupełnie innym świecie, z dala od wybrzeża i miejskiego zgiełku. Góry przez te wieki stanowiły schronienie dla lokalnych społeczności i zachowały wiele dawnych tradycji.
Jeżeli istnieje jeden zapach, który najlepiej opisuje Reggio Calabria, jest nim aromat bergamotki. Ten niepozorny cytrus stał się symbolem całego regionu i rozsławił miasto na całym świecie. Bergamotka wygląda nieco jak skrzyżowanie cytryny z pomarańczą, ale jej smak jest bardziej gorzki. Najcenniejszy jest jednak olejek eteryczny, pozyskiwany ze skórki owocu. To właśnie on wykorzystywany jest przez największe domy perfumeryjne świata oraz do aromatyzowania słynnej herbaty Earl Grey. Co ciekawe, zdecydowana większość światowej produkcji bergamotki pochodzi właśnie z okolic Reggio Calabria. Region ten oferuje wyjątkowe warunki klimatyczne, których nie udało się skutecznie odtworzyć nigdzie indziej na świecie. Uprawa bergamotki w okolicach Reggio znana jest co najmniej od XV wieku, a już w XVIII wieku powstały tutaj pierwsze specjalistyczne plantacje. Przyznam się Wam, że miałam okazję spróbować ten owoc i przywiozłam nawet kilka sztuk do Anglii. Bardzo, bardzo dobre. Mieszkańcy są bardzo dumni ze swojego złota Kalabrii. W sklepach można znaleźć likiery, słodycze, dżemy, kosmetyki i perfumy na bazie bergamotki. Dla wielu odwiedzających pierwsze spotkanie z tym aromatem staje się jednym z najtrwalszych wspomnień z podróży. Kuchnia Reggio Calabria jest równie wyjątkowa jak historia miasta. To kuchnia ludzi morza i gór jednocześnie. Z jednej strony świeże ryby, owoce morza i mieczniki łowione w ciśnienie messyńskiej, a z drugiej tradycyjne dania pasterzy z gór Aspromonte. W lokalnych restauracjach można spróbować makaronów z pikantnym sosem pomidorowym, dań z tuńczyka, sardeli oraz miecznika. Kalabria słynie także z zamiłowania do ostrych smaków. Papryczka peperoncino jest tutaj niemal wszechobecna. Dodaje się ją do mięs, makaronów, sosów, a nawet niektórych przetworów. Jednym z najbardziej charakterystycznych produktów regionu jest nduja, miękka, pikantna kiełbasa do smarowania, której smak zna już niemal cały świat. Choć jej ojczyzną jest miejscowość Spilinga, położona bardziej na północ, w Reggio Calabria można ją znaleźć praktycznie wszędzie. Wieczorami życie miasta przenosi się na promenadę. To właśnie wtedy mieszkańcy wychodzą na tradycyjne passeggiata, spokojny spacer, który dla Włochów jest niemal rytuałem społecznym. Nie chodzi o pośpiech ani sport. Chodzi o spotkania, rozmowy i cieszenie się życiem. Spacerując Lungomare Falcomata, można usłyszeć śmiech dzieci, rozmowy starszych mieszkańców oraz muzykę dobiegającą z kawiarni. Wiele osób twierdzi, że właśnie tutaj najlepiej można zrozumieć prawdziwy charakter południowych Włoch. Jednak największą gwiazdą krajobrazu pozostaje Cieśnina Messyńska. To niezwykły fragment Morza Śródziemnego oddzielający Kalabrię od Sycylii. W najwęższym miejscu ma zaledwie około 3 km szerokości. Od starożytności budził respekt żeglarzy ze względu na silne prądy, wiry i zmienne warunki nawigacyjne. To właśnie tutaj Homer umieścił legendarnych potworów Scyllę i Charybdę. Scylla miała zamieszkiwać skały po stronie Kalabrii, natomiast Charybda miała czaić się po stronie Sycylii. Żeglarze przepływający pomiędzy nimi musieli wybierać mniejsze zło. Dziś wiemy, że źródłem tych opowieści były rzeczywiste, niebezpieczne prądy występujące w cieśninie.
Jednak legenda przetrwała tysiące lat i nadal stanowi ważną część lokalnej tożsamości. Jeszcze bardziej fascynujące jest zjawisko zwane Fata Morgana. W pewnych szczególnych warunkach atmosferycznych mieszkańcy Reggio mogą zobaczyć niezwykły miraż. Obiekty znajdujące się po stronie Sycylii wydają się unosić w powietrzu, wydłużać lub przybliżać. Budynki Messyny wyglądają wtedy tak, jakby wisiały nad wodą. Czasami odnosi się wręcz wrażenie, że można dostrzec szczegóły ulic po drugiej stronie cieśniny. To właśnie od tego zjawiska miasto zyskało przydomek miasto Fata Morgany. Przez stulecia ludzie wierzyli, że za ten cud odpowiada wróżka Morgana z legend arturiańskich. Dzisiaj nauka tłumaczy go jako szczególny rodzaj mirażu, powstającego wskutek załamania światła w warstwach powietrza o różnej temperaturze. Mimo to widok nadal robi ogromne wrażenie. Patrząc z promenady w stronę Sycylii, trudno uwierzyć, że oddziela ją jedynie wąski pas wody. Messyna wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Nic dziwnego, że od dziesięcioleci powraca pomysł budowy mostu łączącego obie strony cieśniny. Projekt taki był wielokrotnie planowany, odkładany i ponownie wznawiany, ale do dziś pozostaje jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć infrastrukturalnych we Włoszech. Niedaleko miasta wznoszą się góry Aspromonte. To zupełnie inny świat niż słoneczne wybrzeże. Surowe szczyty, głębokie doliny, wodospady i gęste lasy tworzą krajobraz przypominający bardziej Alpy niż stereotypowe południe Włoch. Najwyższy szczyt, Montalto, osiąga niemal 2000 metrów wysokości. Park Narodowy Aspromonte jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych południowej Europy. Żyją tu wilki, dzikie koty, orły i wiele innych gatunków zwierząt. Spotkać tam można również stare górskie wioski, w których zachowały się ślady dawnej kultury greckiej. Wpływy greckie są zresztą widoczne niemal wszędzie. Przez stulecia część mieszkańców tych terenów posługiwała się odmianą języka wywodzącego się ze starożytnej Greki. W niektórych miejscowościach tradycje te przetrwały do naszych czasów. Aspromonte pojawia się nawet w średniowiecznej literaturze europejskiej. W XII wieku powstał epos La Chanson de Aspromonte, opowiadający o walkach wojsk Karola Wielkiego na tych terenach. To dowód na to, że góry otaczające Reggio Calabria od wieków pobudzały wyobraźnię ludzi. Dzisiejsze Reggio Calabria nie jest może najbogatszym miastem Włoch. Nie posiada też tak słynnych zabytków jak Rzym czy Florencja. Ma jednak coś, czego nie da się łatwo opisać przewodnikami. To miejsce, gdzie historia starożytnej Grecji spotyka się z włoską codziennością. Gdzie można rano spacerować pośród palm nad morzem, po południu zwiedzać muzeum z bezcennymi greckimi posągami, a wieczorem obserwować zachód słońca nad Sycylią. To miasto, które wielokrotnie było niszczone przez trzęsienia ziemi, a mimo to za każdym razem odradzało się na nowo. Miasto legend, mitów i niezwykłych zjawisk. Miasto bergamotki, brązów z Riast i Fata Morgany. Reggio Calabria nie należy do miejsc, które krzyczą do turystów z pierwszych stron folderów reklamowych. Ono raczej czeka cierpliwie na tych, którzy chcą odkryć prawdziwe południe Włoch. I być może właśnie dlatego ci, którzy odwiedzają je choć raz, bardzo często wracają tam ponownie. Bo Reggio Calabria to nie tylko punkt na mapie Italii. To miejsce, gdzie kończy się ląd, a zaczynają opowieści.
Na zakończenie chciałabym powiedzieć kilka słów już od siebie. Wiecie, kiedy przygotowuję materiały o różnych miejscach, zawsze staram się opowiadać o historii, zabytkach i ciekawostkach. Ale są takie miejsca, które zostają z człowiekiem na dłużej. Takie, które pamięta się nie tylko dzięki zdjęciom czy filmom, ale przede wszystkim dzięki emocjom. I właśnie takim miejscem jest dla mnie Reggio Calabria. To nie jest kolejne miasto, które odwiedziłam podczas podróży. To miejsce, które naprawdę skradło kawałek mojego serca. Pamiętam doskonale, jak po raz pierwszy zobaczyłam Cieśninę Messyńską i Sycylię po drugiej stronie. Pamiętam spacery promenadą, ciepłe wieczory, zapach morza i ten niezwykły spokój, który tam panuje. To wszystko sprawiało, że człowiek po prostu chciał zatrzymać czas. Oczywiście nie mogłam wrócić stamtąd z pustymi rękami. Przywiozłam do Wielkiej Brytanii kilka bergamotek, owoców, które są symbolem tego regionu. Muszę przyznać, że byłam zaskoczona, jak długo zachowały świeżość. Przez prawie 2 tygodnie przechowywałam je w lodówce i nadal wyglądały i smakowały świetnie. Ale najbardziej zapamiętałam ich zapach. To naprawdę coś wyjątkowego. Trudno go opisać słowami. Jest świeży, cytrusowy, ale jednocześnie zupełnie inny niż zapach cytryny czy pomarańczy. Nawet dziś, kiedy o tym mówię, mam wrażenie, że nadal go pamiętam. To jeden z tych zapachów, które natychmiast przenoszą człowieka do konkretnego miejsca i konkretnego momentu w życiu. I chyba właśnie dlatego tak często wracam myślami do Reggio Calabria. Mogę szczerze powiedzieć, że czas spędzony tam należał do jednych z najpiękniejszych chwil mojego życia. Ale nie byłby taki sam bez pewnej wyjątkowej osoby. Bardzo wiele zawdzięczam Grażynie, która mieszka w tej okolicy. To właśnie dzięki niej mogłam zobaczyć miejsca, do których prawdopodobnie nigdy nie dotarłabym sama. Poświęciła mi swój czas, pokazała najpiękniejsze zakątki regionu, opowiedziała wiele ciekawych historii i sprawiła, że czułam się tam jak u siebie. Naprawdę trudno przecenić wartość takiej osoby podczas podróży. Można odwiedzić piękne miejsce, ale kiedy zwiedza się je z kimś, kto zna je od lat, nagle odkrywa się zupełnie inny świat. Miejsca ukryte przed większością turystów, lokalne historie, najlepsze punkty widokowe, restauracje i zakątki, których nie znajdzie się w przewodnikach. Grażyna jest nie tylko wspaniałą gospodynią, ale także fantastycznym przewodnikiem po tej części Kalabrii. Dlatego jeśli ktoś z Was po obejrzeniu filmu pomyśli, tak, chciałbym albo chciałabym zobaczyć Reggio Calabria na własne oczy, to napiszcie to w komentarzu. Zostawcie kontakt do siebie. Może być adres mailowy albo namiary na Facebooka. Chętnie skontaktuję Was z Grażyną. Być może pomoże ona Wam znaleźć zakwaterowanie, podpowie, co warto zobaczyć, a jeśli będzie miała możliwość i czas, pokaże Wam tę przepiękną okolicę tak, jak pokazała ją mnie. Myślę, że dzięki temu Wasza podróż może stać się jeszcze bardziej wyjątkowa. A ja już teraz marzę o powrocie. Bo choć udało mi się zobaczyć naprawdę wiele pięknych miejsc, to mam poczucie, że w Kalabrii zostało jeszcze bardzo dużo do odkrycia. Jest też jedno miejsce, które szczególnie chciałabym zobaczyć podczas kolejnej wizyty. Etna. Najwyższy i najbardziej aktywny wulkan Europy. Patrząc z Reggio Calabria, można ją czasami dostrzec na sycylijskim horyzoncie. I za każdym razem, gdy ją widziałam, myślałam sobie, muszę tam kiedyś pojechać. Do tej pory miałam okazję odwiedzić Wezuwiusza i było to jedno z najbardziej niesamowitych doświadczeń podróżniczych w moim życiu. Stanie na krawędzi słynnego wulkanu, który zmienił historię Pompejów, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego materiału, zapraszam Was serdecznie na mój kanał. Znajdziecie tam również odcinek poświęcony Wezuwiuszowi i okolicom Neapolu. I oczywiście Pompejom. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła nagrać dla Was kolejny film
tym razem z Etny. A wtedy być może znów wrócę do Reggio Calabria, do miasta Bergamotki, błękitnego morza, widoku na Sycylię i ludzi, których po prostu nie da się zapomnieć. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, które miejsce we Włoszech zrobiło na Was największe wrażenie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Morning on the hill, stone under your feet, old doors painted blue, grapes in the heat, olive trees are praying by the roadside wall, grandmothers in linen watching summer call. Come a little closer, taste the salt and thyme, every road is golden, every face is mine. Italia, sun on stone, Italia, take me home. Old soul, warm skin, I can feel you pull me in. Italia, sun on stone, Italia, take me home. Italia, under the sky. Italia, let me stay tonight. A scooter shakes the lane, lemons in a crate, laundry in the wind, church bells call the date. Boy with sandy hands laughing by the shore, seaside cafe chairs falling through the door. Come a little closer, taste the salt and thyme, every road is golden, every face is mine. Italia, sun on stone, Italia, take me home. Old soul, warm skin, I can feel you pull me in. Italia, sun on stone, Italia, take me home. Italia, under the sky. Italia, let me stay tonight. Ancient names in marble, burning in the light. Mothers in the piazza, spinning through the night. From the coast to the vineyard, from the hill to the bay, you wear the age of empire like a summer day. Italia, sun on stone, Italia, take me home. Old soul, warm skin, I can feel you pull me in. Italia, sun on stone, Italia, take me home. Italia, under the sky. Italia, let me stay tonight. Old stones under my feet, hot wind on the square. You can taste the sun in the salt town air. Piazza tables lean under fig tree shade. Every wall remembers every vow we made. And I hear the past in the markets warm. Through the summer crowd you pull me along. Reggio di Calabria, hold me in your arms. Reggio di Calabria, ancient and warm. Reggio di Calabria, golden by the sea.
fishing boats return, like they know the road home. Marble on the hill, bronze in the light, old names on the lips all through the night. And I hear the past in the market's one, through the summer crowd you pull me along. Reggio di Calabria, hold me in your arms. Reggio di Calabria, ancient and warm. Reggio di Calabria, golden by the sea. Reggio di Calabria, you come back to me. From the straight to the square, from the ash to the flame, every summer here still calls my name. Stone by stone you stay, wave by wave you shine, little pieces of forever in the noontime light. Reggio di Calabria, hold me in your arms. Reggio di Calabria, ancient and warm. Reggio di Calabria, golden by the sea. Reggio di Calabria, you come back to me. Reggio di Calabria, hold me in your arms. Reggio di Calabria, ancient and warm. Reggio di Calabria, golden by the sea. Reggio di Calabria, you come back to me. Morning on the hill, stone under your feet, old doors painted blue, grapes in the heat. Lovely trees are praying by the roadside wall, grandmothers in linen watching summer call. Come a little closer, taste the salt and thyme. Every road is golden, every face is mine. Italia, sun on stone. Italia, take me home. Oh, so warm skin, I can feel you pull me in. Italia, sun on stone. Italia, take me home. Italia, under the sky. Italia, let me stay tonight. A scooter shakes the lane, lemons in a crate, laundry in the wind, church bells call the date. Boy with sandy hands, laughing by the shore, seaside cafe chairs, falling through the door. Come a little closer, taste the salt and thyme. Every road is golden, every face is mine. Italia, sun on stone. Italia, take me home. Oh, so warm skin, I can feel you pull me in. Italia.
piazza, spinning through the night. From the coast to the vineyard, from the hill to the bay.